Cześć, dzisiaj przedstawię Ci najważniejsze informacje o uprawie arbuza, w szczególności o uprawie gruntowej. Arbuz zwyczajny, czy też kawon, jest rośliną jednoroczną z rodziny dyniowatych. Rośnie w Afryce Południowej. Gatunek ten jest pospolicie uprawiany, rozpowszechniony na cały świat, tam gdzie jego uprawa jest możliwa. Roślina położy się po ziemi, może osiągnąć sporą długość. Owoce są bardzo smaczne, zawierają dużo wody, szybko gaszą pragnienie, mają właściwości m.in. moczopędne. Uprawa. Warzywo dość wymagające, potrzebuje żyznej, próchniczej ziemi, zasobnej w pokarm, użyźnionej obornikiem czy też kompostem lub jednym i drugim. Potrzebuje bardzo dużo wody, źle znosi długie susze. Najlepiej jest podlewać wodą letnią lub ciepłą, nie należy podlewać wodą zimną. Wymaga słońca oraz dużo ciepła. Rośliny nie wolno przelać wodą. Do uprawy w gruncie należy wybierać odmiany dedykowane przy uprawie gruntowej, które są po prostu lepiej przystosowane do gorszych warunków. Ja uprawiam dwie odmiany takie, Rosario o zielonej skórce i czerwonym miąższu oraz Janosik o zielonej skórce i żółtym miąższu. Oba odmiany bardzo dobrze plonują w gruncie, choć nie ukrywam, że w warunkach szklarniowych tempo wzrostu jest o wiele szybsze. Często jest tak, że w maju one w ogóle nie rosną, ponieważ jest zbyt zimno, stoją w miejscu. Powinno się stosować czarną agrotkaninę, tak aby zwiększyć temperaturę gleby, no i zatrzymać chwasty, czy też zatrzymać wodę. Nie powinno się sadzić go po innych dyniowatych. Arbuzy mogą chorować na mączniaka, między innymi, jednak istnieją odmiany tolerancyjne i odporne. Ja swoich nigdy nie opryskuję. Termin siewu może być różny, niektórzy podają kwiecień, marzec, ja sieję koniec lutego, tak aby arbuzy zdążyły się wyrobić, bo należy pamiętać, że Polska ma krótkie lato. Siew wykonuje się do osobnych doniczek, ponieważ warzywa dyniowate nie lubią być przesadzane. Sadzenie do gruntu zahartowanej rozsady po minięciu przymrozków, najlepiej jeśli ziemia jest dość już nagrzana. Do tunelu szklarni możemy sadzić w połowie kwietnia. Należy jednak pilnować, aby mróz nie weszedł do środka i ewentualnie dogrzewać albo zabezpieczać, jakoś wynosić rośliny. Sadzenie płytko, tak jak w doniczce. Jeśli sadzimy zbyt głęboko, to arbuz może zgnić. Sugerowany rozstaw metr na metr, chociaż i tak będą na siebie nachodzić, no ale nie ma tragedii. Powinien być nawożony, szczególnie jeśli ziemia jest słabo nawieziona. Ja daję porządną dawkę obornika i kompostu, już więcej nie nawożę. Pierwsze zbiory powinny być w sierpniu, chociaż zależy to od odmiany. Zbiera się arbuzy łatwo dające się oderwać, o usychających szypułkach, mające głuchy odgłos oraz gdy jest zagrożenie ze strony mrozu. Nie należy dopuścić do przymarznięcia owoców, ponieważ wtedy będą szybko gniły. Często też należy wyczuć, kiedy arbuzy będą dojrzałe. Należy też pamiętać, aby nie zbierać zbyt szybko arbuzów, ponieważ nasiona muszą się wykształcić tak, aby mogły wykiełkować na następny rok. Bo po co kupować co roku nasiona? Arbuzy można przechowywać przez kilka tygodni w temperaturze około 10 stopni. Z czasem zaczną jakby zasychać od środka w sensie i nie będą już aż tak smaczne. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego i do usłyszenia.